Tysiące lat temu przybyła na Ziemię tajemnicza rasa jaszczuropodobnych, humanoidalnych istot. Mogą oni zmieniać swoją postać biologiczną, upodabniając się do ludzi. Do dziś ukrywają się i wpływają potajemnie na losy cywilizacji ludzkiej. Wszystko po to, by czerpać z jej destabilizacji energię i władzę. Tak pokrótce wygląda teoria o reptilianach, czyli jaszczuroludziach. Ale skąd wzięła się ta fantastycznie brzmiąca historia? Jaka jest jej geneza? Otóż wszystko zaczęło się od liczących ponad 6000 lat kamiennych figurek z kultury Ubaid. Te tajemnicze artefakty przedstawiały bowiem ludzi z jaszczurzymi głowami. Zacznijmy od tego, że Ubaid to kultura rozwijająca się na terenie Mezopotamii od końca VI tysiąclecia aż do pojawienia się cywilizacji Sumeru. Była to dosyć dobrze rozwinięta kultura osiadła, która potrafiła sprawnie handlować z sąsiadami, posługiwała się też prymitywnymi pieczęciami i symbolami sprzedawanych towarów. Ich osady dały podwaliny pod budowę późniejszych, wielkich zbiorowości, jakimi były miasta Doliny Eufratu i Tygrysu. Jako pierwsi też opracowali metodę budowania schodkowego świątyń czy przybytków kultu. Nie tworzyli jednego, spójnego państwa, ale byli po prostu kulturą luźno ze sobą powiązaną. Występowali od wspomnianej Mezopotamii aż po Zatokę Perską, północną Syrię i przedgórze Kaukazu. Oczywiście wespół z innymi, ówczesnymi mieszkańcami tych ziem. Już jak na te spowite mrokiem dziejów czasy, stanowiska archeologiczne wykazują, że budowali oni trójdzielne domy mieszkalne, spichlerze na zboża, posługiwali się też obróbką gliny, stąd pozostałości m.in. ceramiczne. Potrafili też żeglować na wykonanych przez siebie łodziach w celach zapewne handlowych. I tu pojawia się pierwsze pytanie wyznawców jaszczuroludów. Jak to możliwe, że Ubajdczycy rozprzestrzenieni byli na tak ogromnym obszarze? Zwolennicy teorii o reptilianach sugerują, że to oni wtrącają się w losy ludzi i oni wtedy właśnie pomogli Ubajdczykom w procesie odkryć i rozwoju cywilizacji. Za główny dowód podają właśnie tajemnicze humanoidalne posążki z głowami jaszczurów, które odkopywane są na stanowiskach archeologicznych na wspomnianym przeze mnie obszarze. Głównym orędownikiem i zarazem twórcą teorii o reptilianach jest David Icke. Co ciekawe, ten były piłkarz i komentator sportowy z Wielkiej Brytanii opierał swoją teorię i nadal opiera wyłącznie na posążkach, których cel nie jest nam do końca znany. Archeolodzy starają się wyjaśnić w jakiś naukowy sposób powód, dla którego wykonywano podobne wytwory ludzkiej kultury, również w innych rejonach świata, ale wszystko bazuje jak na razie na hipotezach. Icke, wykorzystując tę lukę, stworzył teorię o reptilianach sterujących poczynaniami ludzkości od zarania dziejów. Głośno zaczynał ją głosić już w latach 90. XX wieku. Według jego teorii pochodzić mają oni z planety znajdującej się w konstelacji Smoka. Na swojej rodzimej planecie żyją głównie pod ziemią. Doskonale potrafią wykorzystywać międzygwiezdne podróże, pokonując wymiary. Mają także zdolności do telepatii oraz umiejętność zmieniania kształtów. Na przełomie ludzkiej historii reptilianie zajęli kluczowe pozycje uprzywilejowanej warstwy społecznej w większości państw świata. Icke wymienia tutaj nie tylko rodzinę królewską Wielkiej Brytanii, ale też kolejnych prezydentów USA oraz prezesów i właścicieli wielkich korporacji. Do grona jaszczuroludzi należeć mają także takie znane osobistości jak Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, szefowie CIA, Banku Światowego, żeby nie wspomnieć o rodach przemysłowców takich jak Rockefellerowie czy Rothschildzi. Słowem, każdy kontrowersyjny, wpływowy, bogaty w materialne dobra człowiek może być reptilianinem. Pojawia się pytanie, skąd David Icke ma aż tyle konkretnych danych na temat tej kosmicznej cywilizacji?
W swoich licznych publikacjach wyjaśnia on, że obcy kontaktują się z nim telepatycznie i przekazują większość informacji, które później ujawnia on publicznie. W każdym razie popularność tej teorii jest olbrzymia. Na wykłady Icke'a przychodzą tłumy, gdziekolwiek się pojawia, a książki sprzedają się w milionowych nakładach. W tej chwili napisał już 20 książek. Dostępne są one aż w 25 językach. Wszyscy zwolennicy teorii o reptilianach są zgodni. Jaszczury są złe, wykorzystują ludzkość do własnych celów, pijąc naszą krew, wykorzystują ją także do celów badań DNA. Potrafią też karmić się energią, szczególnie tą pochodzącą z negatywnych emocji. Jest dla nich wyjątkowo cenna, ponieważ daje im siłę i życiową energię. To oni podsunęli ludzkości pomysł na globalizację świata, która miałaby się objawić zjednoczeniem pod jurysdykcją rządu światowego. Jak widać, ta teoria łączy się także z teorią NWO, czyli New World Order. Ludzkość ma być po prostu zniewolona. Jak ich rozpoznać? Wykonują oni mroczne rytuały. Często interesują się okultyzmem. Bardzo często jako dowody świadczące o ich istnieniu podaje się obrazy telewizyjne, podczas których dochodzi do pewnych zniekształceń budowy ciała występujących na wizji ludzi. Co ciekawe, teoria ta łączy się także z teorią o istnieniu tzw. szaraków, czyli kosmitów o podłużnych głowach, niskim wzroście, wydłużonych kończynach i czarnych, sporych oczach, oczywiście w kolorze szarym. Otóż szaraki to coś w rodzaju szwadronu reptilianów. Mają oni być na ich usługach, pomagając we wspomnianych praktykach służących zniewoleniu ludzkości. To szaraki uprowadzają niewygodnych ludzi w celach pozbycia się świadków, ale także aby pozyskiwać materiał genetyczny służący wysoko rozwiniętej medycynie reptilian. Inna odnoga tej teorii głosi, że szaraki to tak naprawdę bioroboty, jeden z technologicznych cudów i przykładów zaawansowanej technologii humanoidalnych jaszczurów. Całość tych teorii wygląda imponująco, zważywszy, że jedynym jej fundamentem są kamienne, małe posążki z epoki neolitu. Nauka wobec tej masowej teorii spiskowej musiała także zareagować. Historycy zaczęli więc tłumaczyć, że podobne figurki znajdowano także w innych kulturach ludzkich okresu neolitu. Nie tylko były to figurki przedstawiające człowieka przypominającego głową gada, ale także i inne zwierzęta. Figurki półludzkie, półzwierzęce wydają się normalne dla wczesnego osadnictwa ludzkiego. Można tu wspomnieć także kulturę egipską, w której panteonie niemal połowa bogów posiada antropomorficzne kształty. Naukowcy dodają, że takie znaleziska nie oznaczają, że takie i inne, wszelkiej innej maści istoty istniały, żyły pośród wczesnych cywilizacji. Ale jest to raczej wyraz kultury religijnej ówczesnych ludzi, którzy w zwierzętach, w prawach natury, sile natury dopatrywali się dzieł nadprzyrodzonych, boskich i metafizycznych. Ówczesny świat pełen był legend, podań, baśni opowiadanych przy ogniskach, przenoszonych z pokolenia na pokolenie w czasach, kiedy noc niosła w sobie tysiące tajemnic wynikłych z niewiedzy starożytnych ludów. Zwolennicy teorii o reptilianach odpowiadają naukowcom natomiast, że figurki z Ubaid nie mają znamion religijnych, gdyż często przedstawiają jaszczuro-ludzi w sposób naturalny, codzienny, jak jedna z figurek przedstawiająca kobietę o gadzich cechach, która karmi piersią dziecko. Sprawa ta pozostawia wiele pytań, na które brak po prostu namacalnych dowodów i odpowiedzi, zarówno ze strony naukowców, którzy rozkładają ręce, jak i zwolenników teorii Davida Icke'a, którzy także nie posiadają żadnych innych, niepodważalnych dowodów. Trudności przysparza fakt, że Ubaidczycy nie posiadali jeszcze pisma, a więc nie pozostawili żadnych śladów obecności reptilian w formie piktogramów czy pisma klinowego.
Co ciekawe, być może same figurki w zamyśle ich autorów nie miały na myśli gadopodobnych istot, ale inne. Jak wskazują archeolodzy, gdy po raz pierwszy odkryto te figurki, nikt nie widział w nich gadów, a ptako ludzi. Ich pierwsze nazewnictwo określało je jako ptasiogłowi. Dopiero z czasem utarła się inna nazwa, figurki wężowe, i to ona dała podwaliny pod stworzoną teorię o reptilianach. Naukowcy wskazują także na wydłużony kształt głowy figurek, co również było owocem różnych domysłów. Tłumaczą oni ten kształt głowy różnymi praktykami starożytnych cywilizacji, podczas których celowo starano się wydłużyć głowy dzieci, owijając je w okresie dojrzewania różnymi materiałami. Miało to na celu deformację czaszki, które miały wyróżniać kasty rządzących od pospólstwa. Praktyki deformacji ciała znane są jeszcze z kultury Neandertalczyków. Są bardzo stare i były kontynuowane aż do naszych czasów. Deformacje czaszek w celu ich wydłużenia odkryto w grobach na stanowiskach archeologicznych kultury Ubajdu, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Być może figurki te właśnie miały przedstawiać kastę lepszych, wyróżniających się w społeczności arystokratów plemiennych, panujących czy duchownych szamanów. Jak podkreślają naukowcy, nie wszyscy wydłużali w ten sposób czaszki. Jest to tylko wąska grupa odkrytych w grobach pozostałości ludzkich z owego tajemniczego okresu kultury Ubaid. A co wy sądzicie o tej teorii? Napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam, chętnie się zaznajomię. Do zobaczenia w następnym materiale.